Do rzeczy, moi drodzy. Do rzeczy. Sierpień, wrzesień. Subskrybujcie, polubiajcie. Dzielcie się treścią. Już wam mówię, co tutaj się dzieje w sierpniu i wrześniu. Wyskoczyły już nam 4 kluczowe karty. Ale zanim o tym powiem, zanim przejdę do rzeczy, bo to jest hasło na ten przedział czasowy, powiem wam, że będziemy prostować różne sprawy. Będziemy drugi raz czy trzeci podchodzić do tych samych tematów, ale tym razem, żeby już je tak całkiem naprostować. Merkury w sierpniu wychodzi z retrogradacji i różne nasze sprawy, o których myśleliśmy, będą mogły w końcu pójść dalej. Po tym, jak trzeba było do nich wrócić i jeszcze raz trzeba przez coś przejść. To może być frustrujące. I ktoś może mówić, no do rzeczy w końcu. Do rzeczy. No i przejdziemy do tych rzeczy. W końcu tak. Odwrócony król pentakli. Ktoś miał na oku pieniądze. Ktoś miał na oku zasoby. Ktoś miał je tak na oku, że jednym okiem nie widział połowy tego, co mógłby zobaczyć, albo prawie połowy. Można powiedzieć, że mamona komuś przysłoniła widok, przysłoniła patrzenie, przysłoniła horyzont. Jednym okiem ktoś coś tam widział, ale nawet to jedno oko miało ograniczone pole widzenia ze względu na te stosiki, które miał ktoś przed sobą. Król monet zrobił się sknerusem w najgorszej postaci. I to do mnie teraz przychodzi. Kimś, kto najchętniej tarzałby się w swoich pieniążkach dla samego tarzania się. To jest przekaz sierpień, wrzesień. W tym czasie może ktoś taki nam pokazać się w przestrzeni i być mocno dostrzegalny. Może być on również widoczny w naszych mniejszych przestrzeniach, w naszych małych życiach i może się zdarzyć nawet to, oczywiście może się to zdarzyć, że czasem sami przyłapiemy się na to, że patrzymy czy patrzyliśmy jak ten król monet, wywrócony do góry nogami. Nie każdy zobaczy tego króla monet w sobie, nie każdy nim będzie, ale na pewno taki król monet się pojawi. To nie jest ktoś, kto potrafi dobrze zarządzać zasobami. To jest ktoś, kto z powodu spraw materialnych i chęci posiadania materii traci z pola widzenia prawie wszystko inne. Jakby nie było widać twarzy tego człowieka, jakby ten ktoś miał prawie monety czy banknoty do twarzy przyczepione. I to nie jest król na banknocie. To jest banknot na królu, moi drodzy. To może zostać pokazane i to może zostać zobaczone. W kontekście spraw, które nie mogą się zakończyć, choć wyraźnie wyglądają na martwe od wielu lat. Widzicie tę czaszkę, moi drodzy?
To oczywiście może być w jakimś sensie dosłowne. To może oczywiście dotyczyć jakichś szkieletów, jakichś pochówków. I jednocześnie może być to przede wszystkim, to może być metafora. Różne sprawy, które zostały gdzieś dawno zakopane, wyłażą i nie chcą odejść do końca. Jakby ożywały i wyciągały z powrotem swoje palce, pokazując: tu jestem. Nie widzisz moich oczu, bo nie bardzo one tu są, ale tu jestem, tu byłem, tu działo się to i tamto. A to i tamto dotyczyło wielkich emocji. Twarzy pokrytej kraterami, jak czarna ospa. Mocno się robi, ale taki jest przekaz. I to drugi przekaz. Pierwszy nie nagrał się do końca. Zaczynam od początku. Drugi raz. I ktoś może powiedzieć: zaczynam znów od początku. Drugi raz. Z tymi emocjami. Mimo że gdzieś widać różne ślady. Gdzieś na mnie widać jakieś wybuchy, które były. Widać to na mojej twarzy. Ale twarz ta może być spokojna. Mimo że są wielkie emocje. I te wielkie emocje mogą się przejawiać podczas pełni księżyca. Możemy spoglądać na księżyc. Możemy spoglądać dosłownie na ten księżyc, który mamy przyczepiony prawie do ziemi. Możemy przyglądać się temu, co sprawia, że są przypływy i odpływy, że przychodzą do nas emocje i odchodzą. Możemy przyglądać się miesięcznym cyklom przyrody, cyklom natury, które są powiązane z wodą i z emocjami. A to z kolei będzie tematem, na którym skupi się Królowa Mieczy. Królowa Mieczy w sierpniu i wrześniu to postać, która ma rys kobiecy, ma rys opiekuńczy, ale ten opiekuńczy rys dotyczy słowa, które jest na pierwszym miejscu. Kto komu daje słowo, dawał słowo i czyje słowo daje bezpieczeństwo. Słowo Królowej Mieczy może dać bezpieczeństwo. Ona może dać słowo. Moi drodzy, na co możemy czekać? Na co możemy czekać w sierpniu i wrześniu? Coś tu nam samo się odsłania. Możemy czekać na to, co właśnie samo się odsłania. Widać odejście. Widać odejście i zwrócenie się w stronę uczucia. W 8 kielichów odejścia nie muszą być permanentne. To może być jak wycieczka do aszramu. Podróż gdzieś, gdzie chcemy znaleźć po prostu czystą miłość. I możemy
zabrać z tego miejsca ten kielich, to ziarno uczuciowe i z tym ziarnem uczuciowym, z tym kielichem możemy z powrotem wrócić, jeśli będziemy chcieli, i uzupełnić 8 kielichów o kielich 9 i znaleźć obfitość. Ale mogą być tacy, którzy postanowią iść daleko w te góry i tam już zostać z tym jednym kielichem. Przynajmniej na sierpień i wrzesień. Bo pamiętajmy, życie się toczy, sprawy się zmieniają, krążą, przemieniają, coś się dodaje, coś się odejmuje, coś wyskakuje. Są sprawy, nad którymi możemy się pochylić i pochylić nawet z pewną wdzięcznością. Jakbyśmy na pewnym etapie zastanawiali się, czy idziemy w dobrym kierunku i w pewnym momencie coś się wydarza, coś się dzieje i widzimy różne znaki, jakieś wskazówki. Mówimy: o, nad tym mogę się pochylić. Czekałam na to, aż coś wyskoczy. Aż będę mogła, czy mógł nad czymś się pochylić, wiedząc, że coś mnie pcha w tym kierunku, coś mi mówi, że mam się tym zająć. A należy się zająć całym wachlarzem różnych rzeczy w sierpniu. Wiele spraw będzie wyskakiwało. I czuję, że dla każdego z nas przynajmniej jedna z tych spraw będzie najważniejsza. Wszystkie mogą być trochę istotne, ale jedna będzie najważniejsza. Możecie sobie teraz... O! Możecie sobie, moi drodzy... Nie. Myślałam, żebyście losowali sobie tutaj teraz, która karta będzie dla was najważniejsza, która wybrali kartę, ale nie. To się będzie zmieniało. Coś będzie dla was najważniejsze. A potem znów będzie coś ważniejsze, coś trochę mniej. Moglibyście się skoncentrować za bardzo na jednym, gdybyście wybrali jedną kartę. Ale chodzi o to, żeby mieć na uwadze te wszystkie. Te wszystkie. A co tutaj mamy? Mamy odwróconą trójkę buław. Gdzie jest wasza wizja działania, do której chcielibyście wrócić? I czy zdążycie? Możecie mieć taką obawę, czy zdążę wrócić do tego. Możecie wrócić do różnych waszych wizji. 7 kielichów. Nie, 7 monet odwrócona. Może wam się wydawać, że chodzi o jakieś rozproszone iluzje, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że należałoby zebrać owoce i zebrać plony, na które czekaliście. 9 buław również odwrócona. No tutaj widzę, że też jest coś do zebrania. Jest zdecydowanie coś do wzięcia.
I możecie się tego trochę przestraszyć z jakiegoś powodu. Bo trochę się nawalczyliście, a trzeba znów zabrać się do działania i pozbierać razem to, o co walczyliście. 4 buław. Budujemy strukturę. Ona nie musi być jakaś super stabilna, ale jakieś ramy powinny być. 6 buław. Dużo buław, moi drodzy, sporo działania. Sporo powrotów do różnych działań. 6 buław znów odwrócona. To nie jest czas na świętowanie, ale będzie można do świętowania wrócić. Na początku to nie jest czas na świętowanie. I królowa kielichów. Kto spokojnie, swobodnie może usiąść z kielichem i przekazać emocje. As buław. Z tego asa buław wyrosnąć może całe drzewo. Warto zacząć nowe działania, bo sporo może się z tego urodzić, dużo może wyrosnąć. Odwrócona 4 kielichów. Moi drodzy, wielu z nas będzie miało szansę dostrzec to, co ma. Nawet jeżeli mieliśmy poczucie, że czegoś nam brak, ale możemy też zobaczyć nie tylko to, co mamy, ale też to, kto co nam zaoferował i być może to zechcemy złapać. Jedną kartę, która będzie najważniejsza na sierpień, wrzesień. I w tym momencie kliknijcie, że lubicie. Możecie też komentować ładnie. Subskrybujcie, dzielcie się. A my tu mamy odwróconą cesarzową. Coś tu, moi drodzy, próbuje się urodzić. Próbuje urodzić się jakaś godność cesarska z kobiecością, kreatywność z godnością, ale jeszcze do końca to nie jest czas na to, żeby to wszystko się całkiem urodziło. Może w październiku, ale coś tu już się dzieje. Coś się dzieje. Moi drodzy, jeszcze zobaczmy, na co trzeba by było po prostu uważać. Jeszcze wracając do tych tematów tutaj, których było kilka, one mogą być zupełnie ze sobą niepowiązane, ale gdzieś tam będą się pojawiać. Uważajcie, moi drodzy, na informacje, które wyłażą i które ktoś wykradł, bo może zrobić się trochę bidnie znowu z powodu tego. Ktoś może poczuć się, że jest ofiarą. I jeszcze jedna karta tak po prostu dla nas. Tak po prostu. Nie wszystko zburzone, moi drodzy. Nie wszystko. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Cześć, pa.